Witam wszystkich na kanale International Citizen, a w dzisiejszym odcinku mamy gościa, Marcina, który mieszka na Filipinach. Czy mógłbyś się przedstawić, opowiedzieć widzom, co skłoniło cię do przeprowadzki na Filipiny? Witam, dzień dobry Państwu. Tak jak kolega mnie przedstawił, nazywam się Marcin, pochodzę ze Szczecina, z Polski. A co skłoniło mnie do przeprowadzki na Filipiny? No po prostu ja nienawidzę zimy i męczyłem się z tym strasznie przez bardzo długi okres czasu. W zasadzie żyłem jak niedźwiedź, gdzieś tam funkcjonowałem w okresie letnim, zimowym, po prostu zapadałem w taki letarg typowo zimowy, nigdzie nie wychodziłem. No takie miałem już stany poddepresyjne z tego tytułu. Więc musiałem coś w swoim życiu zmienić, no i właśnie wypadło, że wyjeżdżam w tropiki, bo i to była bardzo dobra decyzja, bo ja się tutaj świetnie czuję. A jakie były twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe na Filipiny? I jak długo przygotowywałeś się do tego kroku? Znaczy przygotowywałem się do wyjazdu dosyć długo, bo trwało to około 1,5 roku. Oprócz tego, że gdzieś tam gromadziłem jakieś pieniądze, robiłem jakieś tam ruchy, żeby zabezpieczyć się finansowo, no to jeszcze też sporo zmieniłem w swoim ciele, bo w międzyczasie schudłem 20 kg, żeby w ogóle mieć siłę na takie działania, żeby mi się chciało w ogóle to robić. No byłem w takim dosyć złym stanie już w Polsce będąc jeszcze. Natomiast jakie były moje wrażenia, jak tu przyjechałem? No nie były takie, jak się spodziewałem, powiem Ci szczerze, bo ja tutaj przyjechałem, w planach miałem zostać około 3 dni na wyspie Cebu, gdzie wylądowałem, i stamtąd od razu przenieść się na Siquijor, ale tego nie zrobiłem, ponieważ zanim tutaj przyjechałem, szukałem przewodnika po Cebu, no bo chciałem przez te 3 dni tam sobie pozwiedzać, a chciałem posiedzieć te 3 dni w Cebu z tego względu, że wiedziałem, że będę miał jetlaga, że jednak te 6 godzin różnicy to będę po prostu wypompowany po takiej podróży, która trwała tam 20 parę godzin. Więc chciałem po prostu odpocząć. No ale tak się złożyło, że poznałem taką fajną Filipinkę, bardzo przyjazną dziewczynę. No i ona mnie namówiła, żebym został tam trochę dłużej w tym Cebu. Więc w samym mieście Cebu mieszkałem około miesiąca, ale też podróżowałem w tym czasie po wyspie Cebu. Byłem w Malboa, bardzo piękne miejsce, polecam, naprawdę można ponurkować z rekinami, z sardynkami, naprawdę fajnie. Ale to nie były te Filipiny, jakie ja widziałem na przykład u innych youtuberów, których oglądałem zanim tutaj przyjechałem. No i tak średnio, no duże miasto, dużo ludzi, ja jestem introwertykiem, więc mi to tak za bardzo nie odpowiadało, no tak troszeczkę się zdziwiłem, ale cały czas sobie powtarzałem, że to jest jednak duże miasto, Marcin, musisz ruszyć gdzieś dalej, musisz ruszyć na mniejszą wyspę, na pewno się to zmieni. No i się zmieniło, no jak tylko się dostałem na Siquijor, no to jest to miejsce, którego szukałem tak naprawdę. A jakbym miał się trochę cofnąć jeszcze odrobinkę i zapytać, dlaczego akurat Filipiny, a nie inne kraje? Bo z tego co wiem, to chyba rozważałeś także inne opcje. Tak, rozważałem inne opcje, rozważałem Indię, rozważałem Tajlandię. W ogóle jest taka historia jeszcze jedna. Ja już generalnie jakieś 4 lata temu planowałem wyjazd, już miałem kupiony bilet na Bali, ale wybuchła pandemia, zamknęli lotniska, więc jakby no to się wszystko skancelowało, nie mogłem wtedy wyjechać, więc odłożyłem te plany gdzieś tam na później, no i w tym czasie jeszcze, i to była dobra decyzja, bo jakbym pojechał na Bali, to nie wiem, czy byłbym zadowolony teraz, jak sobie tak o tym pomyślę, natomiast przez te jeszcze 4 lata miałem czas na zrobienie researchu, no i tak przejrzałem, wiesz, no generalnie z opcji dostępnych dla Polaków w Polsce, no to masz jakieś tam, powiedzmy, YouTube'owe tematy, gdzie możesz po prostu pooglądać tych ludzi, którzy w tych krajach żyją, i jakieś wnioski wyciągnąć. No i mi Filipiny wydały się najbardziej przyjazne ze względu na wizę, ze względu na to, że tutaj nie trzeba po pół roku, tak jak z Tajlandii, wyjeżdżać i opuszczać kraju na przykład tam na 48 godzin, żeby tą wizę przedłużyć, tylko tutaj możesz siedzieć 3 lata. To jest duża różnica, tak? No bo ja w zasadzie już teraz musiałbym wyjechać, bo już jestem ponad 5 miesięcy, już bym musiał wyjeżdżać gdzieś, a to wiesz, no to rozbija gdzieś tam twoje plany, nie? Więc głównym takim argumentem to był ten temat wizowy. Natomiast no też porównałem sobie, wiesz, plaże, to wszystko, jak to wygląda. No i nie rozczarowałem się. Nie żałuję, że jestem na Filipinach. Chociaż nie wiem, czy tu zostanę, bo to jeszcze nie jest powiedziane. Na razie zostaję, jest fajnie. Ale też wspomniałeś wcześniej w rozmowie, że jednak te Filipiny, które osobiście poznałeś, są odrobinę inne niż to, co widziałeś na filmach. Tak, no to prawda jest. Wiesz, nigdy nie jest tak, jak jest na filmie. E, Zawsze jest troszkę inaczej. Znaczy, powiem Ci tak, ja myślałem, że tutaj będzie większe zacofanie, naprawdę. Przyjechałem tutaj z myślą, że wiesz, wszyscy mieszkają w jakichś takich, wiesz, glinianych chatkach, że mało kto ma telefon, mało kto ma internet. No to nie jest prawda, ten kraj jest dosyć mocno rozwinięty.
pod tym względem także. Ja miałem w ogóle taki plan, żeby gdzieś mieszkać sobie właśnie w jakiejś chatce, takiej wiesz, w ogóle bez niczego, gdzieś najlepiej na bezludnej wyspie, no takich rzeczy się tutaj nie da zrobić raczej, więc musiałem sobie to wszystko w głowie na nowo poukładać. No i raczej już tutaj wiem, że będę żył raczej jak cywilizowany człowiek w cywilizowanych warunkach, w domu z telewizorem i wiesz, takie klimaty. A jak logistycznie i finansowo udało tobie się rozplanować tą przeprowadzkę na Filipiny i jakie są twoje źródła utrzymania, o ile możesz zdradzić nam? No generalnie, no tak jak Ci powiedziałem, ten mój, wiesz, proces przygotowawczy trwał, no 1,5 roku, tak jak odkąd podjąłem decyzję, że to są Filipiny. Natomiast, no tak jak Ci mówiłem, ja już chciałem wyjechać 4 lata temu, no i wtedy to byłby błąd, pewnie bym nie dał rady tego zrobić. Znaczy, pewnie bym wyjechał, ale bym możliwe, że szybko wrócił, bo jakby finansowo nie byłem na to przygotowany, no ale przez te 4 lata gdzieś sam sobie te środki zbierałem, zainwestowałem sporo w kryptowaluty, gdzie też mam cały czas jakiś zwrot z tego. No i z tych oszczędności i z tych krypto sobie na razie tak ciągnę powoli, no ale planuję tu jakiś biznes. Jeszcze nie wiem jaki. Szczerze mówiąc, miałem taki plan, że jak tutaj przyjadę, to możliwe, że zainwestuję w wypożyczalnię skuterów, no ale tego jest tutaj za dużo. To wiesz, to nie da się tak zaplanować z góry, co będziesz robił, no chyba, że masz jakąś pracę zdalną, zajmujesz się czymś albo pracujesz w Europie, po prostu gdzieś tam, gdzie możesz wykonywać to przez internet, no to tak, jesteś w stanie sobie to ogarnąć. Natomiast jak chcesz przyjechać na Filipiny i założyć biznes, no to musisz tu przyjechać, zrobić research, bo no nie da się tego wcześniej, wiesz, zaplanować. No to jest niemożliwe po prostu. Czyli jednak jak jest ktoś, kto ogląda to z Polski, nigdy nie był na Filipinach, to i chciałby się przeprowadzić na Filipiny, to jednak doradzasz ostrożność i żeby się przygotować. No tak, wiesz, no jeżeli nie ma środków, a znam tutaj takich ludzi i słyszałem różne historie, że przyjeżdżają bez środków i myślą, że jakoś to będzie. No nie da się tak, słuchajcie, trzeba jeść, trzeba gdzieś spać. No fakt, tu jest ciepło, więc możecie sobie spać w namiocie. Jak pójdziecie na odpływ, nazbieracie sobie muszelek, jakoś przeżyjecie, no ale co to jest za życie, jeżeli no chcecie żyć w jakichś normalnych warunkach, no to trzeba mieć albo zaplecze finansowe na jakąś inwestycję, albo trzeba mieć jakiś pomysł na to, co się będzie robić, albo trzeba mieć pracę zdalną lub jakieś właśnie zabezpieczenie typu kryptowaluty, coś takiego. No, ja to tak widzę przynajmniej. A jeżeli chodzi o twoje życie codzienne, to jak ono się zmieniło po przeprowadzce na Filipiny? Znaczy ja Ci powiem tak, ja się pozbyłem stresu faktycznie, jak tu przyjechałem, chociaż na razie jeszcze, wiesz, szukam znaczy mam już tam jakieś pomysły, ale na razie to, wiesz, robię cały czas research, nie chcę mówić, że przyjechałem tutaj od samego początku, szukam możliwości zarobkowych, bo nie, bo przez te parę miesięcy to po prostu sobie zwiedzałem, skakałem z wyspy na wyspę, poznawałem ten świat, wiesz, nagrywałem jakieś filmy, montowałem to, ale odpocząłem psychicznie naprawdę. To jest taki przeskok, o 100% się wszystko zmieniło, jeżeli chodzi o moją głowę, o moją psychikę, o moje nastawienie do życia. No jest bez porównania w ogóle z tym, co się działo w Polsce. Czyli jednym słowem uciekłeś, a właściwie zaplanowałeś sobie przejście od stresu do jednak większej wolności. Znaczy wiesz, ja bym tego ucieczką nie nazwał, natomiast no, myślę, że po to mamy marzenia i po to mamy jakieś, wiesz, na tym świecie możliwości, żeby je wykorzystywać. I jeżeli ktoś całe swoje życie po prostu tyra gdzieś na, wiesz, 2-3 zmiany w jakiejś pracy, której nienawidzi, wstaje rano, idzie do tej pracy, męczy się cały dzień, tak naprawdę tylko po to, żeby wieczorem usiąść, wypić parę piw i zjeść sobie pizzę, bo go wtedy na to stać, jak pracuje, opłacić chatę i tak naprawdę tam niewiele jeszcze z tego mu zostanie, no to nie jest życie tak naprawdę. No, to jest wegetacja, a ja myślę, że wiesz, ja mam 41 lat, więc tak sobie po prostu pomyślałem, że to jest ostatni dzwonek. Jeżeli tego nie zrobię teraz, jeżeli nie postawię wszystkiego na jedną kartę, to już pewnie tego nigdy nie zrobię, bo nie starczy mi sił, starość mnie dopadnie. Także no, nie chcę powiedzieć, że nie miałem wyboru, no bo mogłem dalej ciągnąć, wiesz, życie w Polsce, no tylko to życie mi się nie podobało po prostu. A właśnie, jeżeli chodzi o życie, to jakie według ciebie są najważniejsze różnice kulturowe między Polską a Filipinami, które zdążyłeś zaobserwować? Przede wszystkim Filipińczycy są uśmiechnięci. Tutaj jak idziesz ulicą i wiesz, sobie kogoś mijasz i się do niego uśmiechniesz, to on nie patrzy na ciebie jak na wariata.
gdzie w Polsce jest wiele takich przypadków, że tak się dzieje. No tutaj ludzie po prostu odzajemniają twój uśmiech i podchodzą do ciebie, czasami pogadają, wiesz, tak po prostu obcy ludzie, więc no to jest największy przeskok, jakim się tutaj spotkałem. E, Największe zaskoczenie i no jak najbardziej pozytywne, no bo ta mentalność tutaj, pomimo tego, że oni są, wiesz, zazwyczaj biedni, zazwyczaj niewiele mają, ale tak naprawdę do szczęścia im tutaj dużo nie potrzeba, bo jest cały czas ciepło, oni się nie muszą martwić o żadne ogrzewanie, o żaden węgiel na zimę, o żadne drewno, wiesz, wystarczy im jakaś tam naprawdę chatka skromna. Jedzenia sobie nazbierają, bo jak są odpływy, to oni codziennie tutaj zbierają po prostu te, wiesz, muszelki, jedzenie, jakieś jeżowce się sobie z tego ugotować i z tego najeść, więc tak naprawdę ci nawet najbiedniejsi tutaj, oni są szczęśliwi, bo oni dużo do szczęścia nie potrzebują, tak? A jak chcą się rozerwać, no to butelka rumu kosztuje 7 zł, no to sprzedadzą te muszelki, kupią sobie rum i są szczęśliwi, no. Czyli życie wygląda absolutnie inaczej niż w Polsce. A w związku z tym kolejne pytanie jest takie, jakie są największe wyzwania, z którymi musiałeś się zmierzyć, żyjąc na Filipinach? Wiesz co, jakichś wielkich wyzwań ja tutaj nie doświadczyłem, no, i zwłaszcza żyjąc na tej mniejszej wyspie, no na tym, wiesz, żyjąc w dużym mieście, no to tam jest sporo wyzwań, no bo hałas, bardzo dużo ludzi, ja jestem introwertykiem, więc no mi to bardzo przeszkadzało, no to było takie dla mnie wyzwanie, te 3 tygodnie przetrwać na początku w tym Cebu, bo ja się tam po prostu nie mogłem odnaleźć, to było, no wiesz, to jest paromilionowe miasto, ja przyjechałem ze Szczecina, gdzie Szczecin ma, nie wiem, około 400 000 chyba na chwilę obecną, i jest dosyć mocno takim miastem rozłożonym. Nie jest tak ściśnięty na przykład jak Wrocław czy Warszawa, tylko jest taki rozłożony, że jest naprawdę też dużo zieleni, dużo terenów takich, gdzie można odsapnąć. Ja sam nie mieszkałem w centrum, tylko mieszkałem gdzieś tam na obrzeżach nawet. Widziałem las z okna i mogłem do tego lasu w każdym momencie się przejść. Więc tutaj ten przeskok, wiesz, na te duże miasta, których ja nienawidzę tutaj, naprawdę szczerze mówię, jak kocham Filipiny, już teraz mogę to powiedzieć, tak, tych wielkich miast filipińskich nienawidzę, bo to jest po prostu masakra, co tam się dzieje. No i to jest największe moje wyzwanie, jechać do dużego miasta i coś załatwiać, a czasami muszę, bo na tych małych wyspach no niestety nic nie ma, a jak jest, to jest bardzo drogie, e, więc dla mnie to są największe wyzwania tutaj. Duże miasta, a poza tym nie. A więc kolejne pytanie, które też może być wyzwaniem, czyli jak wygląda dostęp do służby zdrowia w takich właśnie mniejszych miejscowościach, które są oddalone od dużych aglomeracji, na przykład u ciebie, tam gdzie ty jesteś. To może ja powiem na waszym doświadczeniu, na tym, co widziałem. No nie, akurat ja nie potrzebowałem jeszcze służby zdrowia tutaj, więc jakby do tego się nie mogę odnieść osobiście, natomiast widziałem pewną sytuację. Tu są szpitale oczywiście, są przychodnie, są szpitale, ale, znaczy jest jeden szpital i jest przychodnia, natomiast tutaj nie ma specjalistów, więc jeżeli ktoś na przykład złamie nogę i musi trafić na urazówkę, to tutaj mu tego nie zrobią. No i tutaj sytuacja ostatnio, przepraszam, wyglądała tak, że siedzieliśmy sobie na Paliton Beach, to jest taka, no tutaj jedna z piękniejszych plaż i to była noc i przypłynęła w ogóle łódka, wiesz, z kogutami, taka jak policyjna czy coś takiego. Podeszliśmy z ciekawości zapytać się o co chodzi, no i okazało się, że to jest emergency boat, czyli jest to łódka do przewozu rannych. No i oni nam powiedzieli, że oni czekają na karetkę, która wiezie rannego z wypadku. No i wyobraź sobie, że my tam siedzieliśmy 3 godziny i ta karetka nie przyjechała. Jeszcze. Także nie wiem, czy może oni, wiesz, oni go reanimowali, czy coś tam, co tam się działo po drodze z tą karetką, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że nawet jak ta karetka tam dotrze do tej łodzi, to ta łódź jeszcze z Siquijor musi przetransportować tego chorego na wyspę Dumaguete, bo tam jest duży szpital i to trwa, no nie wiem jaka to jest łódka, no szybką łodzią się płynie 45 minut, normalnym promem się płynie prawie 2 godziny, więc załóżmy, że to taka średniej wielkości łódka była, no że ona jakoś tam szybkość ma, no to niech płynie nawet tę godzinę, półtorej i jeszcze później z portu tego chorego też czy rannego trzeba przewieźć do szpitala. Więc tutaj naprawdę parę godzin może minąć, zanim udzielą ci pomocy. Więc tak to wygląda na tych małych wyspach, niestety. Kolejna sprawa może bardziej na uspokojenie, czyli przejdźmy do relacji i związków. I w tej kwestii, czy mógłbyś wypowiedzieć się na temat odrobinę dynamiki relacji damsko-męskich w kontekście znalezienia dziewczyny, żony na Filipinach przez Polaka i ewentualnych wyzwaniach, które mogą go spotkać?
No wiesz co, ja nagrałem na ten temat materiał, nie na YouTubie, ale nagrałem taką rolkę na moim Facebooku. E, No i w zasadzie podtrzymuję to, co wtedy powiedziałem, że no jeżeli jesteś biały, to masz 60% większe szanse tutaj na znalezienie sobie dziewczyny czy żony niż w Polsce. A co do jakości tych kobiet, no to jest, wiesz, tak jak na całym świecie, no są dobre dziewczyny i są złe dziewczyny, to na jaką trafisz, no to jest czasami kwestia szczęścia, a czasami, no nie wiem, też może być kwestia naiwności, że wiesz, ta dziewczyna sama może ciebie szukać i chcieć wykorzystać, więc no, na dziewczyny trzeba uważać wszędzie. Ja tutaj nie przyjechałem z zamiarem szukania żony ani kobiety. Jeżeli się trafi jakaś miła pani, no to jak najbardziej nie jestem przeciwnikiem, nie jestem, wiesz, nie odtrącam tego, nie odrzucam tych myśli absolutnie. Natomiast ja jakby nie szukam, w Polsce też nie szukałem. Co ma być, to będzie. Ja wychodzę z takiego założenia. Natomiast no, tak dla Polaków, jeżeli by chcieli tutaj stricte przyjechać i szukać żony, no to tak jak mówię, tutaj biały człowiek ma 60% większe szanse niż Filipińczyk tak naprawdę na znalezienie żony, więc jeżeli ktoś jest no, mało urodziwy w Polsce i ma naprawdę z tym duży problem, no to tutaj ma 60% większe szanse i to jest moje zdanie i wielu kolegów, którzy oglądali tą rolkę, którą nagrałem sobie właśnie na Facebooku stąd, którzy są tutaj dłużej, powiedzieli mi, że to tak, to mam rację, no mam rację w tym, co powiedziałem. Więc ja to widzę tak. A czy w takim wypadku planujesz założyć rodzinę na Filipinach, czy raczej skupiasz się na swoim rozwoju osobistym na tą chwilę? No tak jak powiedziałem, ja planów takich nie mam, nie planuję takich rzeczy, wiesz, nie mam stałej partnerki na chwilę obecną, z którą chciałbym żyć do końca życia, więc nie mogę powiedzieć, że tak. No, tak jak powiedziałem, no jeżeli zależy, co los przyniesie. No ja na razie chciałbym się skupić na tym, wiesz, nie mam czasu, ja nie chodzę gdzieś po klubach, nie szukam specjalnie, czy na jakichś portalach randkowych, żeby kogoś tylko poznać, żeby z kimś być, nie zależy mi na tym na razie. Więc nie uważam jeszcze, żebym był taki stary, żebym musiał to na hura robić. O, i tutaj też jest akurat taka zależność, że w Polsce już bym był trochę stary, natomiast tutaj jestem wciąż młody, bo Filipinki akurat lubią starszych, więc tutaj 41 czy 50 czy nawet 60 lat dla młodej Filipinki to wcale to nie jest jeszcze starość. Ale nie, ja nie planuję, na razie skupiam się, no muszę po prostu ogarnąć też finansowo się tutaj lepiej. Tak jak powiedziałem, szukam jakichś możliwości zarobkowych, mam już pewien pomysł, chciałbym to rozwinąć, a co będzie dalej, to zobaczymy. A czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat swojego kanału na YouTubie? Bo prowadzisz kanał, o ile się nie mylę, o Filipinach też? Tak, prowadzę kanał, on się generalnie nazywa 180 stopni, no i ten kanał jest o Filipinach, ale jest też o mnie, no o mojej jakby metamorfozie, no bo tak jak mówiłem na początku, ja oprócz tego, że wyjechałem na Filipiny, no to jeszcze przeprowadziłem całkowitą metamorfozę swojego ciała, ja zrzuciłem 20 kilo, zbudowałem trochę masy mięśniowej, więc to też mnie kosztowało sporo wysiłku, byłem na diecie ketogenicznej przez 1,5 roku, także ten mój kanał 180 stopni raczej jest takim kanałem, który gdzieś tam opowiada też o mnie, stricte. Docelowo ten kanał miał być taki, że ja mam w ogóle takie marzenie i chcę to marzenie zrealizować tu na Filipinach, ale to się też okazało taką małą ścianą do przybicia. Ja bym chciał spędzić parę dni na bezludnej wyspie, sam. Pobawić się trochę w survival i zrobić z tego też jakiś fajny materiał, ale no niestety tutaj w okolicach Siquijor nie ma bezludnych wysp. Żeby ten plan zrealizować, muszę się udać gdzieś w okolice Palawanu. To są najpiękniejsze miejsca na Filipinach, ale się okazało, że to wcale nie jest tak blisko stąd, że logistycznie to jest ciężkie do ogarnięcia, bo większości sprzętu nie będę mógł zabrać, bo pewnie będę musiał tam lecieć samolotem. Więc wiesz, to jest gruby temat. To jest gruby temat do zrealizowania, jest to do zrobienia i ja będę to chciał zrobić, ale no nie teraz jeszcze, bo oprócz tego, że logistycznie to jest ciężkie i w tym kierunku, to jeszcze dodatkowo no jest pora mokra i tak naprawdę nie wiadomo, czy wiesz, na takiej bezludnej wyspie jakiś tajfun nie zostanie, a no to już był hardcore, tak? To groziłoby kalectwem albo śmiercią, więc ja na razie sobie to odpuszczam. Zajmę się tym od stycznia, jak tutaj będzie pora sucha, bo wtedy jest bardzo małe prawdopodobieństwo jakichś tajfunów, czy nawet opadów, więc będę do tego chciał dążyć. No i ten mój kanał stricte, jak chcę właśnie nastawić na takie właśnie tematy survivalowe, na połów ryb z kuszą, na polowanie właśnie na jakieś duże tuńczyki, no właśnie na te survivalowe tematy z bezludnych wysp. No a do tej pory, no mam już tam około 20 paru filmów, no ale tak jak mówię, do tej pory nie miałem możliwości realizować tych swoich planów, które miałem, więc po prostu nagrywałem, żeby coś na tym kanale się kręciło. No i są tam filmy z ciekawych miejsc, w których byłem, tak myślę, na Filipinach, bo i są filmy właśnie z Moalboa, są
filmy z Wyspy Negros, są filmy z wyspy Bohol, jest sporo filmów tutaj z Sikihor, z wodospadów, z plaż. Także zachęcam do oglądania. Zapraszam serdecznie. A jak wygląda twoja sytuacja, jeżeli chodzi o kontakty z Polakami? Czy znasz jakichś tam dookoła siebie Polaków? Masz jakichś znajomych nowych? Poznałem masę nowych osób, masę Polaków tutaj, znaczy masę, no masa to może złe słowo, no poznałem na pewno większość Polaków, którzy mieszkają na wyspie Sikihor. Bardzo fajni ludzie, bardzo dobrze się dogadujemy, w zasadzie trzymamy się cały czas razem, tutaj taką grupką około 10 osób, no tych Polaków na tej wyspie może jest około 15-16, jest w tym trochę starszych panów, no a my mamy taką grupkę powiedzmy w przedziale, nie wiem, no 30, 35, 48 lat, tam 10-12 osób gdzieś mniej więcej nas jest. No i się raczej trzymamy razem, raczej sobie pomagamy. Są ludzie, którzy są tutaj już długo, są ludzie, którzy też przyjechali mniej więcej w tym samym czasie co ja, są ludzie, którzy cały czas dojeżdżają. Każdy jest dla każdego życzliwy, każdy sobie pomaga tutaj. Naprawdę to jest zupełnie inna bajka, jak na przykład mieszkałem, bo był taki okres, że mieszkałem trochę w Londynie, no to kontakt z tymi Polakami w Londynie był różny. No wiadomo, Polaka zawsze chce gdzieś tam przekręcić, natomiast tutaj nie. Tutaj ci ludzie, którzy tutaj trafili, naprawdę to są fajni, życzliwi ludzie. Przyjaźnimy się, tak mogę powiedzieć śmiało. A jeżeli chodzi o kontakt z lokalnymi ludźmi i takie relacje, to na ile inaczej one wyglądają w porównaniu z tym, jakie relacje mogłeś budować w Polsce z Polakami? Czy jest różnica duża? Wiesz co, wydaje mi się, że jestem za krótko tutaj jeszcze, żeby wypowiedzieć się tak dokładnie w tym temacie. No mam paru filipińskich kolegów czy filipińskich koleżanek, no ale nie mogę, to jest za krótko, żebym powiedział, że są moi przyjaciele, więc Filipińczycy są ogólnie otwarci, wszyscy Filipińczycy są otwarci, są przyjaźni, to nie są ludzie gdzieś tam zadziorni, którzy szukają jakiejś zwady, raczej nie. No natomiast mogę dać taką radę Polakom, raczej Filipińczykom się nie pożycza pieniędzy, bo oni traktują to jako prezent, nie jako pożyczkę, chociaż twierdzą, że to jest pożyczka i ci oddadzą. Natomiast znam parę przypadków osobiście, nie miałem takiego problemu z żadnym Filipińczykiem, natomiast taka rada, zanim pożyczysz Filipińczykowi pieniądze, to się zastanów. A poza tym nie mogę na razie złego słowa o nich powiedzieć. Czy możesz się podzielić na koniec jakąś historią ciekawą, która najbardziej cię zaskoczyła na Filipinach? Znaczy mnie tutaj w ogóle, historią to może nie, ale mogę powiedzieć o sytuacjach, które mnie tutaj zaskakują. No to jest po prostu nadmiar ladyboy, tu jest po prostu ich tyle, że nie spodziewałem się tego. Wiedziałem, że oni tutaj są, wiedziałem, że taki proceder ma tutaj miejsce, natomiast nie sądziłem, że to jest na taką skalę, że jest tutaj ich tak dużo i że oni są po prostu tak zrobieni czasami, że nie jesteś w stanie rozróżnić ich od kobiet. I często na przykład tutaj mężczyźni mają problem i na to też trzeba uważać, jeżeli ktoś się tutaj wybiera, że zakładają sobie aplikacje randkowe, wyszukują sobie dziewczyny i ta dziewczyna jest naprawdę super, ze zdjęć, ma fajny opis, wygląda na to, że wiesz, że super, że no, trafili 10, spotykają się z tą dziewczyną i dalej są nią zachwyceni, a się okazuje, że to nie jest dziewczyna. Plus jest taki, że oni tego nie kryją, często nie mówią o tym pierwsi, ale zapytani, czy są kobietami, no już mówią, że nie są, tak? Ale też po głosie często można ich poznać. Czyli jest tam parę tematów, po których można ich poznać, gdzieś tam jabłko Adama. Ja w ogóle nakręciłem, jestem w trakcie, bo już większość materiału mam zebranego i ja nakręciłem dokument na temat Ladyboy. Tam będą wywiady z około 5 Ladyboyami, będą wywiady z kobietami z Filipin, nawet z gejem z Filipin, co sądzi na temat tych Ladyboyów. Także to się niedługo pokaże na moim YouTube'owym kanale, ale jeszcze nie teraz, dopiero ruszy, jak zbiorę tam ponad 1000 subskrypcji. To dopiero udostępnię ten film. Czyli wygląda na to, że tak jak wspomniałeś, ta skala tego zjawiska jest dość duża. A czy widziałeś sytuację, w której biały człowiek z zachodu właśnie randkował z tym ladyboyem, nie wiedząc o tym? Czy takie sytuacje widziałeś często? Widziałem takie sytuacje.
opowiadałem mi o takich sytuacjach i sam miałem takie sytuacje, może nie randkowania, ale gdzieś na baletach rozmowy nieświadomej z Ladyboyem zdarzało mi się. Na samym początku, teraz już nauczyłem się ich rozpoznawać i już mi się to nie zdarza, natomiast na początku miałem takie sytuacje. No na szczęście tam do niczego nie doszło, tylko po prostu to była rozmowa, ale fakt, oni są tak niektórzy po prostu zrobieni, że wyglądają naprawdę ślicznie, nie jeden wygląda lepiej niż tutaj większość Filipinek i to jest naprawdę prawda. Czyli rada dla Polaków, uważajcie na dziewczyny, bo może być różnie. Tak, to jest w ogóle, to jest problem, jeżeli przyjeżdżacie tutaj szukać żony czy dziewczyny, to jest problem numer jeden, na który powinniście zwrócić uwagę. Taka jest rada ode mnie, bo się naprawdę możecie bardzo mocno zdziwić. Jak potrafi wyglądać dobrze facet, naprawdę, to ja jestem w szoku do tej pory, ja już jestem tutaj prawie pół roku i ja dalej, jak widzę na ulicy czasami Ladyboya, to po prostu mi kopara opada, mówię, no nie, no niemożliwe, to jest niemożliwe, ja już wiem, wiesz, ja już ich poznaję po chodzie, więc wiem, że to już jest Ladyboy i po prostu szczena mi opada, mówię, no niemożliwe, jak może dobrze wyglądać facet, to jest niesamowite. Może tym akcentem już zakończymy. Do przemyślenia dla każdego. Ja Tobie dziękuję za rozmowę i dziękuję widzom za spędzenie z nami czasu. Zapraszam na kanał i do mnie, i do Ciebie. Pozdrawiam wszystkich. Również do siebie zapraszam i również ten wywiad udostępnię u siebie, żeby się kręciło wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. Cześć.